Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj film z serii Było, zmyło się, było, zniknęło, było, wyparowało. Czyli jak wiele rzeczy, stąd tak lubi znikać. Także niestety ten film też zniknął. Jakimś dziwnym cudem. W sumie bez przyczyny nawet. Także wrzucam go jeszcze raz. Zobaczymy. Może tym razem się utrzyma troszeczkę dłużej. Także kto go już widział, może sobie przypomnieć, ponieważ tutaj była dość dobrze opisana instrukcja całego tego urządzenia, jak to używać. Kto nie widział, no to może jeszcze raz zobaczyć. Nie, to może teraz zobaczyć, nie jeszcze raz zobaczyć. Dobra, zapraszam Was na film. Hej! Witam Was. Dziś kolejny filmik. Dziś skupimy się na potężnej technologii, którą wielu z Was już w domu ma, ale wyjaśnimy to sobie dzisiaj tak konkretnie, jak to właściwie działa, dlaczego to działa i w ogóle jak to funkcjonuje, ponieważ to nadal jest zagadką po prostu dla wielu z Was. Dzisiaj już cieplutko, ogień w piecu się pali, także nie muszę w końcu tutaj marznąć nagrywając filmy, ponieważ tutaj czasami naprawdę bywały takie ekstremalne temperatury. Także pierwszy raz jest teraz fajnie już nagrywając film dla Was. Także moi drodzy, skupmy się może na tym, dlaczego to w ogóle działa, jak to jest zbudowane i tak dalej, ponieważ no, wielu z Was nadal ma te znaki zapytania, jak to jest możliwe. Także przejdźmy do samego początku. Może, dlaczego to w ogóle stworzono? To stworzono na patentach Tesli. Są to patenty z 1901 roku. Jak wiadomo, Tesla zajmował się też projektami wolnej energii. Działa to głównie na różnicach potencjałów, czyli tak zwany plus-minus, który tutaj jest, i bezprzewodowym wysyłaniu energii, którym również Tesla się zajmował, ponieważ budował takie specjalne anteny, które miały nam wszystkim dostarczać po prostu prąd do domu bez żadnych kabli. Miało to wyglądać na takiej zasadzie, że była postawiona jedna duża antena, co jakiś tam kawałek, chociaż to tam wcale ich dużo by nie trzeba było, i później na każdym domu miała być antena, która po prostu odbierałaby prąd. I wszyscy mieliby prąd darmowy jeszcze na dodatek, ponieważ jest to prąd wytwarzany prosto z ziemi. One miały bardzo długie słupy, które szły po prostu do ziemi i stamtąd czerpały energię i po prostu przesyłały to dalej. Taka wolna energia. No cóż, nie doszło do tego z różnych przyczyn, jak wiemy, głównie koncern miedziowy tutaj miał swoje do powiedzenia, no i później to nie przeszło. Także jest to oparte na po prostu patencie Tesli. Przede wszystkim jest to tak zwane perpetuum mobile, czyli co? Nie potrzebujemy tutaj żadnej baterii, nie potrzebujemy żadnego zasilania, nic tutaj z tym nie robimy. To będzie chodzić tak długo, dopóki tego, nie wiem, nie rozkwasimy młotkiem albo cokolwiek innego z tym nie zrobimy, to będzie cały czas działać. Co ważne, nie zakłóca to pracy różnych urządzeń, ponieważ nadal mając, właściwie prawidłowa nazwa, nie odpromiennik, tylko absorber, jeżeli mając absorber przy sobie, chociaż ja zawsze mówię na to odpromiennik, bo tak się przyjęło mówić, bo jak mówiłem absorber, to większość osób w ogóle nie wie, o co mi chodzi. Także on nie zakłóca tutaj niczego. Żadnej pracy. Nawet możemy wziąć, po prostu dzwonić telefonem i nadal będziemy mieli sygnał. Nie zakłóca też naturalnych pól energii, które nam są potrzebne, ponieważ jeżeli byśmy na przykład cały czas mieli żyć w klatce Faradaya, to prędzej czy później po prostu byśmy umarli, ponieważ my potrzebujemy różnych energii, też tych naturalnych. Oczywiście nie tych negatywnych, które są od nas oddawane z różnych sieci energetycznych czy masztów i tak dalej. Nie potrzebujemy negatywnego promieniowania żył wodnych, które są z Ziemi, ponieważ te są akurat niekorzystne. Ale jest też wiele korzystnych źródeł energii. Na przykład w Polsce mamy tak zwane źródła mocy, czakramy, różnie to po prostu ludzie nazywają. Są to miejsca, które po prostu dają ogromne ilości energii. Na przykład Góra Ślęża,
W Krakowie jest jeszcze jeden taki, jest po prostu kilka takich miejsc i one są naprawdę pozytywne. Także tego to akurat nie zakłóca. Ogólnie absorber wydziela nam tutaj cały czas tak zwane pole życia, które tutaj jest. To jest ta spirala życia, którą tutaj też z tyłu częściowo widać i ona nam tutaj po prostu cały czas pomaga. Zaraz przejdziemy jeszcze dalej do większych szczegółów. Na końcu filmu będziecie mieli też bardzo fajną promocję znowu, także kogo będzie to interesować i nosił się z zamiarem zakupu, to na końcu będziecie mieli jaka promocja teraz jeszcze jest na to, żeby to można było kupić. Ale idziemy dalej. Chroni przede wszystkim komórki żywe tutaj również, to pole, które to wydziela. Jak to jest z zasięgiem? To nie jest tak, że jeżeli mamy teraz dom 100 metrów kwadratowych, jeden taki odpromiennik położymy sobie gdzieś na środku domu i to nam wystarczy. Nie, to tak nie będzie działać. Duży odpromiennik ma zasięg 16 metrów kwadratowych, ale w kuli. Czyli jak? 4 metry w tą stronę, 4 metry w tą stronę, 4 metry tam, 4 metry do dołu, po skosie oczywiście. Czyli kula 4 metry. Mały odpromiennik ma 4 metry kwadratowe, czyli metr do góry, metr do dołu, metr na bok, czyli znowu taka kula 1 metra. Jeżeli teraz na przykład stoimy sobie w sklepie w kolejce i mamy na przykład duży odpromiennik ze sobą, to jego oddziaływanie odczują automatycznie też osoby, które znajdą się po prostu w tej kuli 4 metrów. Czyli na przykład kasjerka, jakiś klient za tobą i wtedy będzie można zauważyć, że po prostu ci ludzie są milsi. Oni są tacy, jak gdyby pod tym polem zmieniają się. Nie ma takiej agresji, tego typu rzeczy, jest po prostu całkiem inaczej. Czyli jest to wyczuwalne. Jeżeli teraz na przykład mamy wieczór jakiś, spotykamy się z kilkoma ludźmi, chcemy miło go spędzić, wtedy najlepszą opcją jest położenie po prostu go na środku całej tej grupie. Wtedy on najlepiej będzie działać, po prostu obejmie swoim zasięgiem wszystkich wokół, którzy siedzą przy nas. I zobaczycie, że taki wieczór będzie całkiem bardziej mile spędzony, w lepszej atmosferze, wykluczy wszystkie negatywne energie, które wokół będą krążyć i po prostu będziemy bardziej wyluzowani i naprawdę takie coś jest widoczne, dużo lepiej to po prostu wszystko funkcjonuje wtedy. Bardzo fajnie możemy to zobaczyć tutaj na skali Bovisa energetycznej. Jak ktoś się interesuje tematem, to wie, o czym mówię. Co mówi nam ta właśnie skala energetyczna Bovisa? Zdrowy człowiek ma około 6500. To jest takie optymalne na skali Bovisa. Jeżeli już będziemy mieli 6000, to już jest organizm troszkę słabszy, czyli z czymś może się tam zmagać i po prostu jest już nie ok. Jeżeli będziemy mieli teraz 5000 na skali Bovisa, oznacza to, że mamy jakąś poważną chorobę już, która po prostu w naszym organizmie się rozwija. 2000 do 2500 według skali Bovisa już jest bardzo źle z organizmem, to już jest praktycznie sygnał do rozkładu organizmu przez grzyby, pasożyty i tak dalej, czyli po prostu tak jakbyś nie żył. Były również postacie w naszej historii, które są naprawdę mocno oświecone, załóżmy Buddha, Jezus i tak dalej, i tak dalej. Ich było dużo, dużo więcej. Ci mieli według skali Bovisa 10 do 15 tysięcy po to, żeby móc po prostu oddawać tą energię też innym, którzy jej potrzebowali. Następnie mamy też wampiry energetyczne i tu jest właśnie takie małe zagłatwanie, ponieważ wampiry energetyczne również posiadają bardzo wysoką energię na skali Bovisa. Jednak jest jeden mały haczyk. Oni tej energii używają po to, żeby wabić innych. Dlatego na przykład osoby, które miały bardzo wysokie skale Bovisa, jak na przykład Buddha, potrafiły jednoczyć ogromne ilości ludzi, ponieważ oni ciągli do nich ze względu na to, że oni mieli wyższą energię.
I teraz wampiry energetyczne wykorzystują ten sam mechanizm. One zwabiają tym, że mają bardzo wysoką energię. Jednak oni tej energii nie oddają, tylko po prostu cyk, zabierają ci ją jeszcze. Oni to odcinają. I to jest właśnie ten problem z wampirami energetycznymi. Osoby, które są bardzo fajnie rozwinięte, wysoko, oni potrafią wyczuć, kto jest wampirem energetycznym i czujesz momentalnie, że on ci podbiera twoją energię, ponieważ robi się słabszy i tak dalej. Jest po prostu coraz gorzej, jeżeli przebywasz z taką osobą. Więc wtedy wiemy, że to jest wampir. Jednak niektórzy nie mają zielonego pojęcia o tym, ponieważ nie wyczuwają tego w tych energiach i wpadają po prostu w ich pułapkę. I wtedy tracą swoją energię. Również taką wampiryczną energią jest żyła wodna. Dlaczego? Ponieważ żyła wodna ma 1000, tylko na skali Bovisa. I teraz mamy tak, mamy 1000 właśnie z żyły wodnej i mamy teraz zdrowego człowieka, który idzie spać, ma 6500. Kładzie się nad żyłą wodną, o której często nie mamy zielonego pojęcia, że ona tam jest, to niektórym osobom zaczyna coś świecić, jak się nagle przeprowadzą i nagle pojawiają się jakieś dziwne choroby, których wcześniej absolutnie nie było. Wtedy jest już wielki wykrzyknik, że może być właśnie żyła wodna. Co się teraz dzieje? Kładziemy się. To się sumuje, czyli mamy 7500. Jednak jest coś takiego jak wyrównanie potencjałów energetycznych, czyli to się dzieli przez pół. I mamy wtedy 3750, jak dobrze szybko policzyłem w głowie, czyli jest bardzo źle. Ponieważ przy 5000 już jest ciężka choroba. A jeżeli teraz nagle mamy 3750, no to już nam dużo nie brakuje od tej granicy rozkładu. I tak właśnie żyły wodne sprawiają to, że ludzie chorują. I to jest po prostu poważny problem, na który kiedyś zwracano uwagę. Zawsze był radiesteta, który przyszedł i sprawdzał daną działkę, czy w ogóle można tam postawić dom. Dziś to po prostu się olewa. Dobra, jest działka, stawiamy dom. Tak nie można robić, ponieważ to ma bardzo poważne konsekwencje w zdrowiu. I to powiedziałby wam kiedyś każdy pradziad wasz, że tak nie wolno robić, to trzeba sprawdzić najpierw. A my dziś stawiamy domy jak popadnie. Byle gdzie. Obojętnie, czy ta jest żyła, czy nie. I na dodatek nawet nie zrobimy żadnych zabezpieczeń, ponieważ jeżeli ona tam jest, można skorzystać na przykład z takiego absorbera, który to po prostu zneutralizuje. Ale większość ludzi ma to gdzieś. A później takie domy idą na sprzedaż, ponieważ ludzie twierdzą, no dobra, cały czas się z tym źle czuję w tym domu, muszę go sprzedać. I następna rodzina kupuje, nieświadomie wprowadza się i mamy znowu katastrofę totalną. Absorber ten ma na skali Bovisa między 10 a 12 tysięcy, czyli dużo więcej niż my w sumie potrzebujemy. Czy nie istnieje teraz ryzyko przeładowania, że on nam po prostu da za dużo energii? Otóż nie. Dlaczego nie? Ponieważ człowiek ma zabezpieczenia w sobie. Jak by to powiedzieć, jak i akumulator, prostownik, który ładujemy, on też ma zabezpieczenia, żeby go po prostu nie przeładować. I tak samo to tutaj działa. Jeżeli teraz weźmiemy akumulator praktycznie pusty, naładujemy go bardzo krótko, mocnym prądem, to będziemy mieli tego prądu może na jeden rozruch samochodu i aku znowu będzie pusty. Natomiast jeżeli teraz doładowujemy go powoli tą energią, to wtedy po prostu naładujemy ten akumulator do pełna. Trzeba mu po prostu dać czasu. I tak samo właśnie jest tutaj z tym. Jeżeli my mamy tam 6500 już na skali Bovisa, to ten odpromiennik absorber będzie nas ładować bardzo powoli. On nie będzie dawać bum, takiej masy energii naraz, tylko będzie powolutku nas ładować, tak żeby nasza bateria była cały czas pełna energetycznie i żebyśmy jej nie tracili niepotrzebnie. Czyli jest to proces powolny i dlatego ważne jest też to, żeby mu dać czas. To nie jest tak, że my go weźmiemy teraz pierwszy dzień, położymy go sobie gdzieś, przynosimy czy powiesimy na szyi i powiemy, no dobra, po 1-2 dniach to nie działa, muszę to zwrócić czy coś. Chociaż były na razie 2 takie przypadki, że rzeczywiście jedna pani zwróciła baterię doładować. To nie zadziała w jeden dzień, chociaż jest wiele przypadków,
którzy sami pisaliście, że już nawet po odebraniu paczki, jeszcze nawet nie rozpakowaniu, już czuliście jego energię i czuliście się lepiej. Może to oznaczać, że wtedy ubytki energetyczne były małe na dany moment, bo to się zmienia, w którym miejscu jesteśmy, gdzie przechodzimy, gdzie podróżujemy i tak dalej. Były ubytki energetyczne małe i on od razu wam to podładował i wtedy po prostu czuliście od razu jego energię, jeszcze z nierozpakowanej paczki. Ale ogólnie on potrzebuje czasu, żeby was po prostu doładować. To nie jest tak, że ładujemy wysokim prądem akumulator i chwila, moment, mamy na jeden rozruch i pych, i znowu jesteśmy padnięci. Nie, on działa cały czas. Cały czas. Zawsze też po zakupie jest tam taka mała instrukcja obsługi, którą naprawdę warto przeczytać. To jest dosłownie minuta i wiecie wszystko, jak używać. Teraz może budowa tego. Spirala, która jest z tej strony, zawsze daje energię. Druga strona, ta, zachowuje się jak odkurzacz. Czyli co? Ona ciągnie całą negatywną energię i przetwarza ją na pozytywną, która jest ze strony spirali oddawana. Czyli załóżmy, używamy telefonu komórkowego. Mamy między sobą odpromiennik, tak jak załóżmy na przykładzie tego małego. Dzwonimy gdzieś. Telefon wydziela negatywne fale. Odpromiennik tą stroną łapie tą negatywną, a spiralą, którą mamy skierowaną do ciała, oddaje nam pozytywną. Tak to mniej więcej działa. Cię boli, doładowujemy. Również wampiry energetyczne uciekają przed tym. Dlaczego? I to jest właśnie fajne. Ponieważ na wampira energetycznego ten odpromiennik działa za mocno. On działa jak słońce na typowego wampira. Czyli po prostu on zaciąga z tej strony negatywną energię wokół, którą też wampir potrafi rozprzestrzeniać, koncentruje ją tutaj, tak jak lupa, którą damy pod słońce i możemy kartkę papieru rozpalić, skoncentruje tą energię tutaj. Jeżeli skierujemy tą spiralę wtedy na wampira energetycznego, on nie wytrzyma. On po prostu pójdzie sobie od razu, ponieważ to będzie zbyt ogromna ilość energii, którą on naraz dostanie i po prostu go rozłoży na łopatki. Nie wytrzymuje, ucieka. To sami zauważyliśmy, ponieważ było wcześniej takich parę osób, takich typowych wampirów, które często gdzieś tu się potrafiły przypałętać, tylko gitarę zawrócić niepotrzebnie. Od tego czasu, jak to mamy w domu, już się ani jeden nie pokazał. Po prostu omijają nas szerokim łukiem. Nie chcą nawet z nami nic więcej mieć wspólnego. Także bardzo dobrze to zadziałało jak odstraszacz po prostu, ponieważ on koncentruje tak jak lupa pod słońcem i macie tutaj takie działo energetyczne, które od tej spirali idzie i możecie naparzać tym światłem, jak to się mówi, wszystko wokół po prostu. No i te negatywne byty uciekają po prostu, ponieważ one nie potrafią wytrzymać. To jest zbyt dużo energii dla nich. Oni są przyzwyczajeni wziąć na przykład od człowieka, który tam ma te 6500 w skali Bovisa, ale nie są przyzwyczajeni, że nagle dostaną 12 000 w skali Bovisa takiego strzała. No i to po prostu dla nich jest absolutnie niemożliwe, żeby to w ogóle wytrzymać. Teraz tak, jeżeli idziemy spać, mamy dwie opcje. Pierwsza opcja, jeżeli wiemy, że jest żyła wodna w domu, bierzemy go spiralą do dołu, do żyły wodnej, żeby ją po prostu neutralizować, żeby ona nam tutaj cały czas nie zaburzała. Jeżeli chcemy się doładować w nocy, spiralą do góry pod poduszkę. Jeżeli teraz nie będziemy mogli nagle zasnąć, to znaczy, że mamy za dużo energii, czyli po prostu jesteśmy naładowani na maksa. Wtedy warto obrócić spiralą z powrotem do dołu. To jest ważne tutaj, ponieważ niektórzy z Was mówili, no nagle nie mogę spać. Chyba 3 osoby mi tak pisały. Wtedy obracasz spiralą do dołu. To znaczy, że po prostu on Cię cały czas ładuje. Nie masz jakichś większych ubytków Twojej energii na ten moment i po prostu jesteś na maks naładowany, czyli po prostu nie chce Ci się spać. I tutaj, jeżeli nie możesz spać, obracasz spiralą do dołu i wtedy po prostu śpisz. Jeżeli chcesz doładować swoją aurę na przykład, ponieważ masz ubytki w aurze przez różne czynniki zewnętrzne, miejsca, wampiry energetyczne i tak dalej, spiralą do siebie. Ładujesz wtedy swoją aurę. Jeżeli spotykasz wampira energetycznego, spiralą na niego, cyk,
i działa to po prostu jak działo, którego od razu tam wyeliminuje. Także tak to działa, tak trzeba tego po prostu używać. Nie działa to tylko i wyłącznie na spirale wodne, ponieważ również pomaga właśnie z elektrosmogiem, który również tutaj neutralizuje i przetwarza go na pozytywne. Możesz strukturyzować sobie jedzenie, picie, wszystko, czyli po prostu wtedy spirala do góry, szklaneczka z wodą, talerz z jedzeniem, do lodówki ewentualnie wsadzić. Przeróżne sposoby tutaj są, wtedy strukturyzujesz również swoje jedzenie. Również dla zwierząt to pomaga, tak jak ten pan, o którym Wam mówiłem, z gołębiami, któremu to pomogło. Był też pan z koniami, który kupił ich wtedy aż 20 i zrobił sobie takie po 10 na konia z jednej i z drugiej strony. Koń zaczął wyścigi wygrywać. Pusta bateria w telefonie, czymś trzeba ją po prostu naładować i tu akurat to się sprawdziło idealnie. Jak to mówią, zwierzęta nie kłamią. Mamy mobilność tutaj również. Możemy go zabierać ze sobą wszędzie, ponieważ zwykłe odpromienniki, które powinien ustawiać radiesteta, nigdy nie powinniśmy tego sami tak postawić, zwykły odpromiennik, byle gdzie, ponieważ on źle ustawiony może nam jeszcze zaszkodzić zamiast pomóc. A ten można po prostu stawiać gdzie chcesz, możesz go zabierać ze sobą i tak dalej. Nie ma większego problemu tutaj z tym. Również blokady energetyczne, które tutaj nam pomaga odblokować i jest wszystko dobrze. Bóle, które mamy, przykładamy spiralą na głowę, wtedy taka opaska najlepiej. No i jak wygląda dzień z takim odpromiennikiem? Idziesz spać, kładziesz go pod poduszkę według intuicji, czy czujesz, czy potrzebujesz się doładować to spiralą do góry, potrzebujesz zneutralizować żyłę wodną spiralą do dołu. Rano wstajesz, zabierasz go po prostu ze sobą, śniadanie, szklaneczka wody, strukturyzacja, ewentualnie jakiś talerz z jedzeniem, około 30 sekund wystarczy, strukturyzacja, jemy, wychodzimy z domu, zabieramy ze sobą do kieszeni, do torebki, gdziekolwiek. Możemy też i w samochodzie sobie położyć, żeby nasza podróż była miła, żebyśmy nie tracili energii w korkach i tak dalej. Zachodzimy sobie do pracy, kładziemy go ładnie sobie na biureczku, czy dalej trzymamy po prostu przy sobie w kieszeni, czy mamy zawieszony na sobie, jak kto woli. Wszystko jest super, powrót do domu znowu z nami oczywiście. Później w domu odpoczynek, na przykład na kanapie, kładziemy go sobie przed sobą na biurku, niech sobie leży. Po prostu cały czas pomaga. Spotkamy się ze znajomymi również w grupie na środku, niech sobie leży i robi swoją robotę, po którą jest stworzony. To nie jest po to, żeby go trzymać gdzieś w szafie zamkniętego i niech sobie leży, bo kupiłem, tylko żeby go używać. On ma cały czas nam pomagać, a nie leżeć gdzieś niepotrzebnie zamknięty. Tak jak mówiłem ostatnio, można zawieszać także przy głównej rurze wody, wtedy strukturyzuje całą wodę w całym domu. Dlatego czasem trzeba ich więcej. Jeżeli jest duży dom, dużo domowników, no to trzeba ich więcej. Najlepiej wtedy każdemu po prostu mobilny na sobie, żeby miał. Ważne nie zamaczać ich, nie wsadzać do wody, nie kąpać się w tym. Jak tam się raz, dwa zamoczy, to jeszcze ok, ale nie robić tego notorycznie, one nie są wodoszczelne. To z góry już mówię, czyli do kąpieli zdejmujemy. No i przede wszystkim używając tego odpromiennika absorbera, cały czas podnosisz swoje wibracje również do góry, ale też i wokół ludzi, których spotykasz na drodze, odwiedzają Cię. Czyli co? Im więcej mamy takich urządzeń na świecie, tym po prostu zbiera się to na całość i po prostu pomaga wszystkim innym. Tak jak pisał to ten jeden taki pan, już 2 razy jego komentarz przeczytałem, że po prostu rzucił palenie i za te pieniądze, które kiedyś przepalał miesięcznie, teraz co miesiąc kupuje jeden taki odpromiennik i po prostu daje go wszystkim ludziom ze swojego otoczenia. Szefowi go dał znajomym, dał rodzinie, dał wszystkim, dał sąsiadom. Po prostu co miesiąc jeden kupuje i rozdaje wokół. I jak on to opisywał, że sytuacja robi się coraz lepsza, ponieważ szef stał się znośny, już go tam nie stresuje, jest wszystko fajnie, wszystko pięknie. Znajomi, sąsiedzi się pozmieniali, jest po prostu całkiem inny klimat. Ja wam kiedyś przeczytam cały jego komentarz, bo gdzieś go sobie już tam wrzuciłem właśnie do tych historii waszych, ale to po prostu zrobimy innym razem. Jednak no, tak to opisywał. Już w 2 filmach widziałem po prostu jego komentarz. Właśnie, że coś takiego pisał.
Także inicjatywa bardzo dobra, nie szkodzi sobie na zdrowiu, a za to, co zaoszczędził, po prostu pomaga innym, ale również całemu światu, ponieważ im więcej tych osób z wysoką wibracją, tym bardziej będzie ten świat dla nas znośny i to zło szybciej po prostu upadnie. I to już jest ten pierwszy kryzys. Drugi kryzys to jest, bardzo często mamy podpięte różne byty energetyczne, które po prostu czerpią z nas energię i nawet o tym nie wiemy. Używając teraz tego odpromiennika, mamy tyle energii, że te byty, podobnie jak te wampiry, nie wytrzymują tego. One zaczynają się odczepiać. I tutaj pojawia się kolejna rzecz. Te byty energetyczne, one też chcą przetrwać. One po prostu chcą czerpać dalej z nas energię, a one potrafią mieć wpływ na nas. Czyli mogą Ci zasugerować: weź, wyrzuć to, zwróć to, oddaj to, zdejmij to, bo to Ci szkodzi. Przez to właśnie, że Ci będą te objawy początkowo się pogarszać. To jest ich jak gdyby mechanizm przetrwania. Podobne coś obserwujemy w jelitach. Tam mamy również pasożyty, różne bakterie nieadekwatne do tego systemu, które tam nie powinny być. I na przykład ktoś ma cały czas ochotę na słodkie ciastko. To nie jest Twoja ochota na te ciastko. To zostało już udowodnione w badaniach, że te pasożyty, te mikroorganizmy, które są, mają bezpośrednio wpływ na Twoje myśli. Czyli one Ci sugerują: zjedz to ciastko, żeby po prostu mogły przetrwać, bo jak Ty tego ciastka nie zjesz, no to one będą głodne i w końcu padną. Więc one mają bezpośredni wpływ na receptory w jelitach, które są połączone bezpośrednio z mózgiem, żebyś Ty to zjadł. I stąd właśnie to jest takie uzależniające, ten cukier i tak dalej. Tu jest coś podobnego właśnie. Te byty energetyczne również sugerują Ci: weź teraz to, zdejmij, bo Ci to szkodzi. Po to, żeby one mogły dalej z Ciebie energię czerpać. To jest niestety cały organizm i na doładowanie tego. To jest po prostu tutaj ten wierzchołek energetyczny naszego ciała. Także tu jest takie strategiczne miejsce, gdzie można go po prostu używać. Oczywiście wartałoby go zabezpieczyć. Można czapkę ubrać na przykład, żeby on nam nie spadł. Jeżeli chcemy się poruszać, bo 20-30 minut tak bez ruchu siedzieć też nie jest korzystne. Więc po prostu czapka na chwilę na głowę i niech on się po prostu nas tutaj doładuje. Drugim strategicznym punktem są uszy, czyli spiralą do ucha jednego czy drugiego, tak żeby się to trzymało. Albo ewentualnie się położyć na 20-30 minut i niech sobie leży na uchu. Można zrobić 15 na tym, 15 na tym. To już jest kwestia indywidualna. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że to wytłumaczyłem teraz już tak bardzo gruntownie z tym wszystkim, żebyście już to wszyscy wiedzieli, zrozumieli i wiecie teraz, jak to działa, na jakiej zasadzie to działa. To nie jest tak, że to nas odizoluje całkowicie od wszystkich pól, tak jak klatka Faradaya, bo to tak się nie robi, ale po prostu wspomaga to cały organizm. Dobrze, na koniec oczywiście jeszcze promocja, szczególnie właśnie dla dużych rodzin, dla znajomych, których chcecie obdarować na prezent ewentualnie. Czyli co? Kupując dwa małe, które praktycznie mają te same działanie jak duży, działa to tak samo, tylko są fajne, bo są mobilne, że można je ze sobą brać, otrzymujecie jeden duży w cenie, czyli po prostu jesteście na plus. Kupując trzy małe, dostajecie już dwa duże w cenie, czyli to już jest ponad 2000 grubo, które jest tutaj jak gdyby w cenie, za to, że jesteście naszymi widzami, bo to jest tylko i wyłącznie dla Was. Tylko i wyłącznie ja mogę podać te linki, które można zakupić z tego właśnie, żeby to otrzymać. Ponieważ my to wynegocjowaliśmy specjalnie dla Was, jako naszych widzów tutaj, żebyście mogli z tego korzystać. To nie jest tak, że to znajdziecie gdzieś indziej, to jest tylko tutaj. A te linki macie w opisie tego filmu, gdzie je możecie znaleźć. Możecie to też zrobić telefonicznie. Oczywiście numer telefonu jest u góry na ekranie, albo jest też w opisie. Można też mailem pisać do tego pana. Wszystko znajdziecie w opisie. I trzecia rzecz to jest, jeżeli macie dużą rodzinę na przykład i weźmiecie 5 tych małych, dostajecie aż 3 duże. Czyli to już jest wtedy grubo ponad 3000, jak gdyby, które zostaje w kieszeni. Te duże odpromienniki, tak jak Wam mówiłem, można wykorzystać na różne sposoby.
dać na przykład na główną rurę wody, niech sobie tam jeden wisi i po prostu cały czas nam tutaj będzie pomagać. Można sobie zostawić w łóżku pod poduszką jeden, żeby go nie nosić cały czas. Można zostawić jeden w łazience na przykład, żeby woda gdzieś go nie zalała, ponieważ jeżeli idziemy się kąpać, to ściągamy mały, więc może gdzieś sobie obok stać duży. On ma 4 metry zasięgu w kuli, więc bez problemu pomoże Wam na przykład w łazience. Można go tam zostawić na stałe. Można zostawić sobie w biurku w pracy jeden na stałe. Można zostawić sobie w samochodzie jeden na stałe. Można sobie też i w każdym pokoju w domu jeden duży postawić, jeżeli mamy taką potrzebę. Niektórzy już tak rzeczywiście zrobili, ponieważ wiem, że potrafili ich zakupić bardzo dużo, niekiedy 20-30, po prostu porozmieszczali we wszystkich pomieszczeniach, no i mają każde pomieszczenie w całym domu zoptymalizowane. Tylko po prostu no, jest to większy koszt. Ale cóż, jak mają się koszty dla naszego zdrowia? Kiedy nasze zdrowie upadnie, często idą grube miliony na to i czasami dalej nie ma poprawy. I wtedy to już wygląda źle. Więc ja wychodzę z założenia, że czasem lepiej warto prewencyjnie się zabezpieczyć, niż później po prostu mieć problemy i żeby nie było źle. No, po prostu dmuchać na zimne, jak to się mówi. Możecie to również rozłożyć sobie na raty, ten zakup. Jest taka możliwość, tylko wtedy najlepiej wypełnić ten wniosek, który tam jest, bo tam trzeba taki wniosek wypełnić, to jest pierwsze. Jeżeli nie wiecie jak, zadzwonić po prostu do tego pana. Uprzedzam, jeżeli on od razu nie odbierze, możecie spróbować następnego dnia, albo wieczorem, albo napisać mu SMS-a, że chcecie zakupić, po prostu, żeby się z Wami skontaktował, ponieważ czasem bywa tak, że jest naprawdę tyle tych zamówień, że ten pan po prostu nie daje rady tego wszystkiego obsłużyć, jest po prostu za dużo. Taka sytuacja miała po jednym filmie do tyłu gdzieś tam, gdzie naprawdę było tych zamówień tyle, że ten pan jest sam do obsługi tego i on po prostu nie potrafił nadążyć przez telefon, bo on mówi, że 20 godzin dziennie rozmawiał przez telefon i po prostu no naprawdę no, było tego za dużo, więc cierpliwość i wszystko ok, albo po prostu przez linka, przez stronę automatycznie można zakupić, jest też możliwość i za pobraniem, także nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj się żegnam, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!